serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek pod tytułem Jak tanio zwiedzać Norwegię. Najważniejsza rzecz, czyli tutaj nasz luksusowy dom, który umożliwi nam to zwiedzanie. Namiot 4-osobowy z 2 luksusowymi pokojami. Ten namiot jest nówka, będziemy go sprawdzać, zobaczymy jak on wygląda, wy też go zobaczycie na filmie, jak on się prezentuje. To jest namiot budżetowy z Europrisu, także nic wielkiego, nic drogiego, a sprawdzimy. Także dom już mamy, to teraz łóżko. Łóżko wybraliśmy materac dmuchany. Z racji tego, że mieliśmy już kiedyś karimaty, też karimaty takie dmuchane, to nie zdało egzaminu, więc dzisiaj na tym wyjeździe jutro tak naprawdę, będziemy testować to łóżko. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest taka właśnie pompka elektryczna, która ma wbudowany akumulator i tą pompkę się ładuje na USB i do 20 minut można po prostu dmuchać takie po prostu materace, czy nawet spuszczać w nich powietrze. Bardzo fajna sprawa, kiedyś mieliśmy pompkę ręczną, nie zdała egzaminu. Mamy łóżko, mamy omówiony namiot, więc teraz śpiwór. Śpiwór, dla mnie nawet rzecz ważniejsza od namiotu, śpiwór musi być ciepły. Ten śpiwór jest do minus 20 stopni Celsjusza. Dlaczego do minus 20? Dlatego, że w nocy między godziną 4 a 5 będzie bardzo zimno i taki śpiwór warto mieć. Mimo że sprawdziliśmy temperaturę w dzień będzie około 20 stopni. To nieważne. Śpiwór na wizji. No, ty tam się pilnuj, bo jesteś na kamerze. Więc taki śpiwór jest bardzo ważny. Obowiązkową rzeczą każdego survivalowca jest właśnie scyzoryk. Dobrej jakości scyzoryk, żeby móc właśnie pokroić różne rzeczy, otworzyć puszkę. Naprawdę przydaje się w wielu okolicznościach i przy wielu rzeczach. I też bardzo ważna rzecz, taśma Silverka, duct tape, który pomoże nam, kiedy coś się nam zniszczy, czy to będzie z namiotem, czy to będzie z materacem, czy jak mi się kiedyś rozwalił gimbal, skryje to po prostu duct tape'em. Przechodzimy teraz do pożywienia. Pożywienia nie będę wam przedstawiał, bo to każdy tak naprawdę pakuje się i swoje jedzenie pod swoje gusta i pod jaką ilość, i też pod ilość dni, którą zamierza jechać. Zabieramy ze sobą lodówkę. Tutaj się wkłada wkłady chłodzące, żeby nasze jedzonko było zawsze świeże i zimne przede wszystkim. To jest wyjazd dwudniowy, więc taka lodówka super sprawa, ponieważ maksymalny czas działania tych wkładów chłodzących to jest około 1 dzień, więc idealna sprawa. My stawiamy na wygodę na takich wyjazdach, więc szykujcie się, że będzie jakiś testing puszek. Jedzenie z puszek jest też tanie, więc zobaczymy, czy to jedzenie jest też smaczne. Także będzie test. Do podgrzania naszego jedzenia, które ze sobą zabierzemy, użyjemy kuchenki turystycznej. Prosty schemat działania, czyli alkohol, wlewamy tutaj do podgrzewacza, to się nam wszystko ładnie pali i tutaj mamy sprzęt, możemy sobie ładnie wszystko podgrzać. Zabieramy też ze sobą menażkę wojskową. Tu będzie woda, menażka się zawsze przydaje, wiadomo, woda, najważniejsza sprawa. Kolejna rzecz to tutaj higiena i nasze ubrania. 2 małe ręczniki, nic nie potrzeba. Tutaj rzeczy higieniczne, nie będę otwierał, każdy wie to, co potrzebuje wziąć. Nasze rzeczy będziemy pakować w takie worki. Takie worki bardzo fajnie się sprawują z racji tego, że potem nie musimy szukać naszych rzeczy. Tu możemy mieć poukładane, załóżmy, mieliznę, tutaj rzeczy ciepłe, po prostu nam się to nie miesza w bagażu. Pamiętajcie, nieważne jaka będzie pogoda, bardzo ważne jest, żeby mieć ze sobą ciepłe rzeczy. My sprawdziliśmy, będzie bardzo ciepło, ale warto mieć właśnie takie spodnie trekkingowe, które też ochronią przed deszczem oraz taką lekką kurtkę, która też jest przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa. To jest coś, co musi być. Ja ze sobą jeszcze biorę bagaż podręczny. Tutaj będą elektronika, powerbanki, kable, te sprawy. Jeżeli tak jak my wybieracie się w podróż z psem, warto właśnie zaopatrzyć się w szelki i w specjalny pas, który spowoduje, że nie będziemy musieli mieć psa na smyczy, tylko pies po prostu będzie tutaj umocowany na linii bioder. I kolejna rzecz, taki bolec. Ten bolec można po prostu wbić w ziemię
i gdy pies już jest na kempingu, gdzie my będziemy spali, ten pies będzie spokojnie pity, będzie przypięty, nigdzie nam się od tego namiotu nie oddali. I teraz to wszystko, co tutaj widzicie, my, jako stali bywalcy kempingu, zapakujemy do tej walizki. Tyle, ruszamy w podróż, widzimy się. I teraz witamy serdecznie następnego dnia. Właśnie żeśmy wstali, to zresztą pewnie widać, że jeszcze widać oznaki niewyspania. Ale teraz idziemy odebrać samochód. Mamy jakieś do przejścia 600 metrów. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu, odbieramy samochód. Tutaj jest ten samochód, Toyota Prius. Jest to hybryda, więc to też jest mniejsze spalanie. Mniej za bramki. Mniej za bramki, dokładnie, bo to też trzeba liczyć bramki. Proszę Państwa, jesteśmy zapakowani i możemy ruszać w trasę. Właśnie dojechaliśmy do Moss. Teraz bierzemy prom do Horten i stamtąd już ruszamy na Verdensende. Tam są zaparkowane samochody. My jesteśmy na górze. Tutaj z innymi ludźmi. Piesek tam też, nie wiem czy go widać, jest. Jest kolejny. Już nie nasz. I będziemy płynąć zaraz. Super pogoda, super widoki. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu dla zwierząt. Nasz pies potrzebuje tutaj się napić wody. Jest takie pomieszczenie, to się nazywa Dairy Room. Także jak ktoś podróżuje ze zwierzakiem, tutaj pani podróżuje z papugą i z kotem, więc można się w takim pomieszczeniu tutaj różne rzeczy pozałatwiać. Proszę, idź pić wodę. Jesteśmy teraz w miejscu trochę nam nieznanym, bo nie było na trasie, w sensie nie było planowane, ale przypłynęliśmy do Horten i teraz zmierzamy do Tonsberg i po drodze znaleźliśmy taką osadę wikingów. Kochanie, uważaj, tam jest pies, nie? Idzie pies. Tam też. No. Trzeba uważać, mamy psa, nasz pies lubi polować na inne psy. I znaleźliśmy taką osadę. Tutaj widać, ludzie biwakują sobie i idziemy zobaczyć. Może być ciekawie, może być fajnie. Piesek chce się pobawić z naszym pieskiem, a nasz piesek Nie lubię innych piasków. nasz piesek zaraz zapoluje. Jesteśmy teraz przy osadzie wikingów. Tutaj akurat wejście jest za 90 koron do środka za osobę, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tam wchodzić. Wyjazd ma być budżetowy, ma być tani, więc to co zobaczyliśmy z zewnątrz nam w zupełności wystarczy.
I słuchajcie, jesteśmy już na miejscu destynacji Verdens Ende. Było, powiem wam, ciężko z parkingiem, ponieważ przyjechaliśmy tu dosyć późno, jest godzina, już wam mówię, 14:40 dokładnie, więc było troszeczkę ciężko zaparkować, trzeba było troszeczkę poczekać. Kochanie, ile kosztuje parking? Nie wiem, za godzinę zapłaciłam 16 koron. 16 koron za godzinę, to jest tanio. Mega sprawa. Tutaj ludzie mają jachciki, a my idziemy teraz na miejscówkę, bo mamy paczkę polską military pack wojskową do zjedzenia. Jesteśmy trochę głodni, więc by się trochę zjadło. Ludzie się tu upalają. Słońce, pięknie. Teraz mały piknik. Proszę spojrzeć, to jest poczka. Paczka military polska. Tu zaraz jakieś suchary wjadą. Tak, tu mamy mielonkę. Suchary specjalne. I to nam na razie ma wystarczyć. Powiem wam, super sprawa. Zjeść posiłek w takim miejscu. Zwykła puszka, suchary wojskowe. Normalnie w domu by to nie smakowało. Były z kmilkiem. Co? Były niedobre. Ale tutaj, przez to, że byliśmy głodni To weszły. i jest pogoda, jest fajny widok, to po prostu tak weszły, to było tak smaczne. W życiu nie jadłem tak smacznej puszki. Mięsnej jeszcze. Tam było jakąś mielonka zwykła. Ale Terminowana. w dodatku po terminie, ale tak weszła, taka dobra była ta puszka.